Cześć! Dziś omówimy sobie funkcje w Swift. Zaczynajmy. W Swift mamy 3 rodzaje funkcji. Pierwsza funkcja to jest taka klasyczna, której po prostu dajemy zadanie do wykonania. W tym wypadku jest to na przykład wydruk napisu hi. No i po prostu po przywołaniu tej funkcji oczekujemy, że zostanie nam zwrócone to, co wpisaliśmy pomiędzy nawiasami klamrowymi. Druga funkcja jest to funkcja tak zwana funkcja z inputem, czyli z parametrem, którego w środku pomiędzy nawiasami określamy typ danych tego naszego parametru i możemy z niego skorzystać właśnie w zadaniu w tej funkcji. W tym wypadku mamy funkcję o nazwie myAge, której parametrem, inputem jest myAge i każda osoba, która przywoła sobie tę funkcję myAge, może wypełnić ją swoim wiekiem i wtedy zostaje nam zwrócone właśnie takie zdanie I'm na przykład 25 years old. Trzecia funkcja jest to funkcja z inputem i outputem, czyli tak, posiadamy pomiędzy nawiasami sobie właśnie parametry, których chcemy użyć już w zadaniu w tej funkcji, ale ponadto ona nam coś zwraca. Tutaj określiliśmy sobie właśnie jako typ danych integer, czyli ta funkcja powinna nam zwrócić jakiś integer, jakąś liczbę. I spójrzcie, w zadaniu dałam sobie te 2 parametry, użyłam sobie i chcę je do siebie dodać. I ta funkcja po wyrazie return, o którym musimy pamiętać właśnie w wypadku funkcji z outputem, powinna nam właśnie zwrócić tutaj w tym wypadku dodawanie tych 2 liczb. Ok, ja mam już otworzony playground i teraz chciałabym, żebyśmy sobie wspólnie stworzyli właśnie po każdej z tej funkcji. Co jest najważniejsze, najistotniejsze w ogóle w tworzeniu funkcji, to właśnie wyraz func. Na samym początku, bez niego po prostu nie stworzymy funkcji. Po tym wyrazie dajemy nazwę naszej funkcji. Jeżeli chodzi o nazwę, no to też powinniśmy starać się, żeby ta nazwa odnosiła się do tego, co ta funkcja robi, po co ona tutaj w ogóle jest. W ogóle nazewnictwo w Swift, w ogóle w każdym języku programowania jest bardzo istotne, ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, w której inny programista otwiera Wasz projekt i Wasze nazwy funkcji to jest, nie wiem, X, Y, Z i każda osoba, która otwiera ten projekt, musi sama sobie sprawdzić krok po kroku, nie wiem, każdą funkcję, co ona tak właściwie robi. No, tak nie powinno być. To jest nie dość marnotrawstwo czasu, no wygląda to też źle. Więc pamiętajmy o tym, żeby te funkcje odnosiły się chociaż trochę do tego, co funkcja ma za zadanie, jakie ma zadanie, właśnie, dokładnie. No i tutaj możemy sobie stworzyć funkcję na przykład coś miłego. Something nice. I tak, teraz dajemy sobie nawiasy, które są oczywiście też niezbędne w funkcji, no i nawiasy klamrowe. I tak właśnie wygląda poprawnie zbudowana funkcja. I teraz pomiędzy tymi nawiasami klamrowymi dajemy sobie właśnie zadanie, jakie chcielibyśmy, żeby nasza funkcja wykonała. Nasza funkcja nazywa się something nice, czyli coś miłego i chcemy właśnie, żeby ona nam zwróciła na przykład wydruk taki jak You are beautiful. Beautiful. Ale tak naprawdę w te zadanie moglibyśmy wrzucić sobie cokolwiek innego. Nie wiem, jakąś liczbę, czy jakiś inny wydruk. Cokolwiek innego. Ja wybrałam sobie, żeby właśnie to było zdanie. Ale pamiętajmy, że naprawdę tu jest dowolność, tak naprawdę. Mogę sobie stworzyć właśnie taką funkcję na przykład, którą nazwiemy number i ona nam będzie drukować na przykład numer 123 zawsze. I teraz, żeby móc skorzystać z tej funkcji, musimy sobie ją przywołać, ponieważ ja nawet jeżeli nacisnę sobie play teraz w naszym playground, to ona nie zwróci nam tych wydruków, które byśmy oczekiwali, ponieważ właśnie nie przywołujemy jeszcze nigdzie tej funkcji. Czyli teraz, jeżeli ja chcę sobie skorzystać z naszej funkcji number, to przywołuję sobie ją tutaj, naciskamy play, zostaje nam zwrócone 123. Ta sama sytuacja jest, jeżeli przywołam sobie teraz naszą funkcję something nice. Oj kurczę. Damy play i zostaje nam zwrócone zdanie You are beautiful. Jeżeli chodzi o
funkcję z inputem, czyli nasz drugi rodzaj funkcji. Te funkcje sobie już możemy właśnie, a chociaż zostawmy sobie je tutaj, żeby wszystko było jasne. Drugim rodzajem naszej funkcji jest funkcja z inputem. Ja stworzę sobie teraz taką funkcję myName, która zawiera w sobie input, który wsadzamy sobie pomiędzy nawiasy w tym miejscu właśnie. Name. I ten name ma typ string. Nawiasy klamrowe i analogicznie pomiędzy nawiasami klamrowymi dajemy sobie zadanie dla naszej funkcji, które może wykorzystać właśnie ten parametr w środku. No i ja chcę, żeby ta funkcja zawsze po przywołaniu zwracała nam takie zdanie. My name is. I teraz tak, dajemy sobie ukośnik i znowu nawiasy. I pomiędzy ukośnik i nawiasy możemy sobie wrzucić właśnie ten nasz parametr. My name is i tutaj będzie imię osoby, która używa właśnie tej funkcji. I spójrzcie, ja po przywołaniu my name wpisuję sobie imię Oliwia, daję play, zostaje mi zwrócone zdanie my name is Oliwia. Wpiszę sobie na przykład imię Karolina. Również po wydrukowaniu, spójrzcie, zostaje mi zwrócone zdanie my name is Karolina. Oczywiście analogicznie, co tutaj nie wpiszemy, to zostaje nam zwrócone. Możemy to oczywiście też zrobić z innym typem danych, na przykład z liczbami, tak jak było to w przykładzie. Spójrzcie, func my age, damy sobie jako parametr age, oczywiście typ danych jest to integer, nawiasy klamrowe, dajemy sobie do wydruku I'm, oczywiście ukośnik i nawiasy. Tutaj dajemy sobie nasz wiek I'm years old. I teraz po przywołaniu tej funkcji my age, to sobie odkomentujemy. Dajemy sobie tutaj jakąś liczbę. Zostaje nam zwrócone zdanie I'm 24 years old. Oczywiście teraz sobie zmienię, nie wiem, na 100. Analogicznie zostaje mi zwrócone zdanie I'm 100 years old. Teraz zostaje nam już ostatni rodzaj funkcji, która może zawierać w sobie input i output, czyli ta funkcja coś powinna nam zwracać. Ją tworzymy w podobny sposób. Func, tutaj będzie nazwa i na przykład should open door. Nawiasy klamrowe. Jako parametr dam sobie imię, typ danych name i damy sobie, żeby ona nam zwracała boolean, czyli true lub false. Ta funkcja ma za zadanie sprawdzić jakiś warunek, czy to imię z parametru jest takie, jakie ja bym chciała. Jeżeli tak, to zwróć mi true, jeżeli nie, to zwróć false. Czy ktoś powinien otworzyć właśnie drzwi, czy nie. No i dajemy sobie taki warunek, if name is equal, damy sobie Oliwia, return true. Musimy pamiętać w ogóle o tym wyrazie return, ponieważ ta funkcja z outputem, ona musi coś zwracać, musi być ten wyraz return, nie może zostać ona bez tego. Jeżeli mamy jeden warunek, to może to być po prostu w pamięci sobie wydamy, nie wiem, zresztą zaraz Wam pokażę, mamy na przykład funkcję, która dodaje nam liczbę, to możemy sobie, jeżeli ona ma tylko jedną linię, możemy po prostu wpisać sobie a plus b, bez tego wyrazu return, bo ono jest tak jakby w pamięci, ale powinniśmy mimo wszystko o tym pamiętać. Else return true, false. Czyli spójrzcie, jeżeli to imię z naszego parametru jest równe Oliwia, zwróć mi true. Jeżeli jest inaczej i to imię nie jest równe Oliwia, zwróć mi false. I teraz po przywołaniu tej funkcji should open door damy sobie imię Oliwia i spójrzcie, zostaje mi zwrócone true. A co jeżeli dałabym sobie tutaj imię na przykład Viola? Spójrzcie, zostaje mi zwrócone false. Jeżeli chodzi o tę funkcję, która właśnie ma tylko jedną linię kodu, już Wam pokazuję, o co mi chodziło. Some
I tak w parametrach dajemy sobie a, która jest typem integer i damy sobie b, które również jest typem integer. Chcemy, żeby nam się również zwrócił integer, bo to będzie po prostu dodawanie. I zamiast pisać return a plus b, co jest zupełnie poprawne i tak naprawdę powinniśmy pisać to w ten sposób. Spójrzcie, po naciśnięciu play wszystko jest ok. Mogę usunąć sobie ten wyraz return i nadal po naciśnięciu play nie mam żadnego errora, ta funkcja działa. Spójrzcie, przywołam sobie ją, dam sobie 23 i nie wiem, 54. Zostaje mi zwrócone 77, pomimo tego, że nie ma tego wyrazu return, ale trzeba pamiętać, że lepiej go dać niż nie dać. On powinien być tak naprawdę zawsze. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Oczywiście jak zawsze zachęcam do komentowania i subskrypcji. Cześć!